Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu Fiata 124 Spider. Musieliśmy czekać ponad 30 lat, aż Włosi powrócą do budowania małego roadstera z napędem na tył. W swojej bogatej historii Fiat ma takie modele jak X1.9 oraz protoplasta dzisiejszego 124 Spider, model 124 Sport Spider. To właśnie dzięki niemu dzisiejszy Fiat 124 Spider wygląda tak świetnie. Mały, klasyczny roadster o nienagannej, eleganckiej linii z długim przodem, okrągłymi lampami i krótkim tyłem. Do tego oczywiście szmaciany dach. No coś pięknego. Nie ma osoby, która by się za tym urokliwym pojazdem nie odwróciła. Zwłaszcza w tym pięknym, czerwonym kolorze. Fiat 124 Sport Spider, zaprezentowany w 1966 roku, był zaprojektowany przez Pininfarina, która zresztą po zakończeniu produkcji modelu przez Fiata, czyli w 1982 roku, odkupiła prawa do tego modelu i sprzedawała go jako swój własny model Pininfarina Spider Azzurra. Współczesny model Fiat 124 Spider to również kooperacja dwóch firm, bowiem powstał we współpracy z japońską Mazdą. Tak jest. To, co widzicie, to nic innego jak Mazda MX-5 w pięknym włoskim przebraniu. Można by rzec, że to Miata od Fiata. Z zewnątrz oba samochody nie dzielą choćby jednej części nadwozia, poza oczywiście dachem. Nawet proporcje są minimalnie inne, bowiem Fiat jest aż o 14 cm dłuższy od Mazdy MX-5. Mało też brakowało, a nie testowalibyśmy Fiata 124 Spider, a być może Alfa Romeo Spider, bowiem pierwsze plotki wspominały, że to właśnie Alfa połączy siłę z Mazdą. Tak się jednak nie stało. O ile z zewnątrz nie da się stwierdzić, że te samochody są praktycznie bliźniakami, tak środek od razu zdradza nam tu tajemnicę. Całe wnętrze jest identyczne, a jedyne różnice to emblematy na kierownicy oraz inny wzór zegarów, które we Fiacie w całości są białe i zabrakło czerwonych akcentów na obrotomierzu. Tak jak to ma miejsce w Mazdzie. Poza tym jest to kopiuj wklej od drugiego auta. Mazda nawet podarowała Fiatowi cały system multimedialny. Poza tym mamy małą, dobrze leżącą w dłoni kierownicę, niezłe fotele z wbudowanymi głośnikami w zagłówkach, krótki lewarek skrzyni biegów, czy umiejscowiony na górze deski kolorowy ekran do obsługi dobrodziejstw. Nawet miejsce na ładowarkę pozostało to samo i jest tak samo dziwne, umiejscowione gdzieś głęboko w nogach pasażera. Nie mamy też oczywiście schowka przed pasażerem, a jedyne skrytki to te w podłokietniku i pomiędzy fotelami. Ta ostatnia zamykana nawet na klucz. W kwestii bagażnika nastąpiła natomiast zmiana. Zamiast 130 litrów mamy aż 140 litrów. Prawdę powiedziawszy, to kufer we Fiacie, jak i w Mazdzie, wygląda identycznie. Nie zmienił się też dach, który jest materiałowy i można go otworzyć lub zamknąć w dosłownie 3 sekundy. I to jedną ręką. Gotowi? No to patrzcie. Proste i skuteczne. Po co komu elektryczny ciężki dach, jak z tym poradzi sobie nawet drobna kobieta. Pomimo dłuższego nadwozia o 14 cm, w kabinie wciąż jest tak samo mało miejsca. To nie jest auto dla każdego. Jeśli macie powyżej 185 cm wzrostu, to będziecie głową sięgać dachu. Jeśli macie znowu poniżej 170 cm wzrostu, to może się okazać, że macie słabą widoczność do przodu, bowiem fotel nie ma regulacji wysokości. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jest ono dokładnie takie samo jak w Mazdzie MX-5, czyli mamy nawigację, bluetooth, niezłe audio, czy nawet podgrzewane fotele. Fiat posiada jednak jeszcze jedną znaczącą różnicę względem Mazdy. O niej powiemy już podczas jazdy. Ruszamy. Poza wyglądem zewnętrznym Fiat skrywa dość znaczącą różnicę względem Mazdy, a jest to silnik. Obie wersje silnikowe Mazdy, czyli 1.5 oraz 2.0, są wolno ssące i mają kolejno 131 oraz 160 koni. Fiat postanowił wrzucić pod maskę własną turbodoładowaną konstrukcję 1.4 o mocy 140 koni. Silnik ten możecie kojarzyć chociażby z Alfa Romeo Giulietta albo Abartha 500. Jest to sprawdzona i bardzo chwalona jednostka benzynowa. Mimo iż posiada ona o 20 koni mniej niż wersja 2.0 w Mazdzie, to dzięki turbinie osiąga dużo wyższy moment obrotowy, wynoszący 240 Nm, a nie 200, jak to ma miejsce w Mazdzie. Poza tym jest on osiągalny dużo niżej, bo już przy 2250 obrotów, podczas gdy w Japończyku maksymalny moment osiągany jest dopiero przy 4600 obrotów. Osiągi tak naprawdę są niezłe. Katalogowo auto powinno przyspieszać w 7,5 sekundy do pierwszej setki. Nam bez problemu udało się osiągać 7,1 i to z 2 zmianami biegów.
Czasy zmiany biegu w naszym przypadku wynosiły 0,4 sekundy, a to oznacza, że da się zejść poniżej 7 sekund, sprawnie operując biegami. To jest już poziom takich 200 konnych odhaczy. Bardzo ładny. Przez silnik z dodatkowym osprzętem Fiat 124 Spider waży więcej od Mazdy o całe 50 kg. Cała ta masa spoczywa z przodu, a to oznacza nieco gorszy stosunek masy, który się zmienia z idealnego 50/50 na 55/45. Podczas zwykłej jazdy tego nie odczujemy, ale na torze to już może mieć znaczenie. Tak samo jak i blokada mechanizmu różnicowego, który w Fiacie 124 nie uświadczymy. Szkoda, bowiem mocniejszy wariant Mazda MX-5 takową posiada w standardzie. To oznacza, że we Fiacie możemy na zakręcie praktycznie wcisnąć pedał gazu do oporu, a w rezultacie będziemy palić gumę tylko jednym kołem. Dużo trudniej się też driftuje, ale auto jest za to spokojniejsze w zakręcie. MX-5 za to dużo łatwiej kontroluje się w poślizgu, dzięki właśnie obecności szpery. Fiat popracował też nieco nad zawieszeniem, które jest nieco bardziej komfortowe niż w MX-5. Różnica jest jednak tak marginalna, że ciężka do zauważenia. Fiat 124 jest po prostu twardy i już. To nie przeszkadza w radości jazdy, która jest ogromna. Silnik turbo, czuć, że ma pewne opóźnienie, tak zwaną turbodziurę, ale jak już się wkręci, to potrafi ciągnąć nawet do 7500 obrotów. Elastyczność jednostki jest naprawdę spora i dużo rzadziej musimy sięgać do lewarka zmiany biegów. Ten pracuje idealnie, skok jest krótki, a skrzynia bardzo precyzyjna. Obecność silnika turbo oznacza też minimalnie mniejsze spalanie przy spokojnej jeździe. Jak będziemy wyciskać z auta 7 poty, wtedy średnie wyniki będą nawet wyższe niż w odmianie wolnossącej 2.0. Podczas zimowych jazd po mieście, nie patrząc na żadne ekowskazówki, uzyskaliśmy równe 10 litrów. Dokładnie tyle samo uzyskaliśmy w Mazdzie MX-5, którą jeździliśmy parę tygodni wcześniej, w dokładnie takich samych warunkach. Plusem jednostek turbo jest też podatność na modyfikacje. Przykładowo, żeby zrobić z 1.4 turbo 200 koni, wystarczy zmienić intercooler, wydech, wgrać nową mapę silnika i to wszystko. Bezpiecznym ustawieniem mamy 200 koni i to relatywnie małym kosztem. Osiągnięcie tej samej mocy w wolnossącej jednostce nie będzie już takie proste i tanie. Na koniec jeszcze cena, która jest dość dużym zaskoczeniem. Otóż podstawowa Mazda MX-5 z silnikiem 1.5 o mocy 131 koni kosztuje 89 900 zł. Natomiast cennik droższej 2.0 o mocy 160 koni zaczyna się od 103 900 zł. Kwota, jaką trzeba wydać na Fiata, to minimum 117 000 zł. Różnica jest naprawdę spora. Fiat 124 Spider to jednak nie jest auto, które się kupuje rozsądkiem. To samochód, w którym jak już się zakochamy, to nie będziemy mogli spać po nocach, jeśli go nie kupimy. Przepiękny, klasyczny roadster o eleganckiej linii, których dziś naprawdę próżno szukać. Świetne autko.